Cześć! Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak takie nudne zeszyty zamienić na takie fajne i kolorowe. Zapraszam Was także do śledzenia mnie na Instagramie, znajdziecie mnie tam jako Just Clay It. A teraz już zaczynamy. Pierwszy pomysł, jaki Wam pokażę, to taka okładka z chmurką z tęczą. Najpierw biorę niebieską kartkę papieru i odrysowuję na niej kształt zeszytu. Wycinam go i przyklejam do zeszytu. Teraz na białej kartce papieru oznaczam sobie kształt okładki i rysuję 6 takich samych pasków na tęczę, a potem po środku rysuję chmurkę. Teraz to wystarczy pokolorować, a potem wyciąć i przykleić na okładkę. Żeby zabezpieczyć okładkę przed zniszczeniem, można na przykład pokryć taką samą przylepną folią przezroczystą albo szeroką taśmą klejącą. Ja użyję tej folii. Wycinam z niej taki kawałek, żeby był trochę większy niż 2 szerokości zeszytu. Odklejam tę folię do połowy i przyklejam do niej pierwszą stronę okładki. Teraz natnę tutaj, gdzie zaczyna się grzbiet zeszytu. I odcinam te krawędzie tutaj, tak po skosie. Teraz to pozaklejam w ten sposób. Ok, teraz dokleję grzbiet zeszytu, a potem zrobię drugą stronę okładki w dokładnie taki sam sposób, jak zrobiłam pierwszą stronę. I gotowe. Teraz coś dla fanów jednorożców. Początek jest taki sam jak poprzednio. Zaklejam okładkę kartką papieru, tym razem użyję białego. Teraz na żywej kartce papieru w odpowiednim rozmiarze narysuję kształt pyszczka jednorożca. Wycinam to i przyklejam. Teraz narysuję i pokoloruję buzię jednorożca. Jest jeszcze jeden sposób, jak zabezpieczyć taką własnoręcznie zrobioną okładkę. Można ją pomalować klejem do tyku pasz. Stworzy on na nie taką błyszczącą warstwę ochronną. Kiedy klej wyschnie, można przejść do zrobienia kolorowej grzywki. Ja mam tutaj taki wielokolorowy sznurek. Jeśli nie macie takiego, możecie po prostu użyć kilku sznurków w różnych kolorach. Nawijam go na linijkę. I w ten sposób obcinam równe kawałki tego sznurka. Teraz wystarczy je przykleić do zeszytu klejem na gorąco. Robiąc w ten sposób zauważyłam, że te sznurki za bardzo od siebie odstają, więc postanowiłam je obciąć w połowie, tak żeby były pojedyncze równe kawałki.
I gotowe. Jeśli chcecie, to można zrobić drugą warstwę tych sznurków i wtedy ta grzywka będzie taka bardziej gęsta. Teraz pokażę Wam, jak łatwo można zrobić taki zeszyt z wypukłą owieczką. Najpierw wyklejam zeszyt taką ciemną niebieską kartką. I teraz na różowej kartce rysuję kółko z małą buzią oraz takie dwa prostokąty na nogi. Przyklejam teraz głowę owieczki do zeszytu, a nogi dokleję potem. Na takiej srebrnej, brokatowej piance Ewa rysuję kształt futra owieczki. Wycinam to i przyłożę to do tego kółka i w ten sposób wiem, gdzie mogę przykleić nogi. Zabezpieczę to teraz klejem do decoupage. Ok, teraz kiedy klej już wysechł, mogę dokleić tą srebrną piankę na owieczkę. Ja sobie jeszcze wycięłam takie gwiazdki żółtej pianki. Zeszyt z owieczką jest gotowy. Ostatni pomysł na dekorację zeszytu to po prostu namalowanie czegoś, co Wam się podoba. Ja będę tutaj używać farb akwarelowych, ponieważ dawno już nie malowałam i chciałam też wypróbować nowe farbki. Wycięłam sobie odpowiedni kawałek z papieru do akwareli i narysuję na nim kaktusa, a potem go pomaluję. Ok, mój rysunek jest już gotowy. Poczekam aż wyschnie i teraz przykleję go do zeszytu i zabezpieczę folią samoprzepną w ten sam sposób, jak zrobiłam to z pierwszym zeszytem. I tak wygląda gotowy zeszyt. Zobaczcie teraz jeszcze wszystkie zeszyty i dajcie mi znać w komentarzach, który Wam się najbardziej podobał. W opisie zostawiam także link do odcinka, w którym pokazuję Wam, jak można przemycić squishy i slime do szkoły. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia, pa!